Witam Was bardzo serdecznie na skoczni w Bogdanówce. Bogdanówka Summer Cup, zawody. Pół roku po zimowych ponownie wracamy na skocznię i tym razem w całości przebudowaną. Zmieniło się tu naprawdę dużo, ale jeśli chcecie zobaczyć co dokładnie, no to chodźcie razem ze mną i Wam pokażę. Może zacznijmy na początku od podstawowej i najważniejszej rzeczy, czyli zmienionym nachyleniu ze skoku. Dzięki temu, że tu wkopaliśmy się tak naprawdę raz tyle, ile było, to teraz można skakać naprawdę dużo dalej i tutaj na HS-ie mamy 30 stopni, a nie tak jak to było w zimie 25, choć wiadomo ze śniegiem to pewnie było nawet 22-3. Dobra, idziemy dalej. Kolejny mankament na naszej skoczni to był lekko krzywy próg. Lekko, bo przechodziliśmy z 8 stopni na 11 i próg zamiast faktycznie być na 8 stopniach był na 11. Teraz jak widzicie jest tu pięknie wszystko wyrównane. Zastosowaliśmy nowoczesną metodę podkładania wkrętów pod tory. No, działa i jest równiutko. Idziemy dalej. Jak widzicie tam już skoczkowie czekają, bo odbywa się tu aktualnie trening. Tutaj piękny system nawadniania. Oczywiście wodę wprowadziliśmy w obieg, więc nic się nie marnuje. Przejście na wieżę mamy teraz pod wieżą. Nie tak tutaj chodziliśmy, wszyscy byli w kupie, było bardzo ciasno i nie dało się praktycznie przejść koło kogoś. Tylko teraz już mamy fajne przejście pod wieżą, ale to zaraz, bo może najpierw zobaczcie jak teraz skok będzie wyglądał. Ale nam tu śmignął. Prędkość miał tutaj dużo większą, bo około 45 km na godzinę. Nie to co w zimie, tam było chyba 35 może maksymalnie. I ci zawodnicy ledwo co w ogóle dojeżdżali do tego progu, a tam w ogóle wybić się i tego, to kto to o tym myślał. No i tutaj dobudowane 4 metry, prawie 5 najazdu. Naprawdę teraz jest dużo bardziej bezpiecznie pod tym względem, że można sobie zapiąć w spokoju narty. Macie tutaj dużo miejsca. Belka też jest trochę lepsza, jest szersza. Też ten system przekładania jej został taki sam jak zimą, czyli po prostu bierzemy cyk i beleczkę możemy sobie zmienić. No tutaj na zawodach wiadomo, zawodnicy sobie będą wybierać belki, no bo nie każdy tu będzie miał pewnie odwagę skoczyć stamtąd, bo no jak widzicie jest tutaj trochę stromo. O, tu prawie pokażę Wam sprzęt skokowy. Nie wiem, czy na pewno jak oglądacie, to widzieliście jak wyglądają narty skokowe, ale jeśli jesteście tutaj nowi, to mogę Wam pokazać, tak tutaj wyglądają wiązania. To są jeszcze te starszego typu, ale ogólnie do tego macie takie specjalne buty, które tutaj mają wpięcie na taką kosteczkę, dzięki której możemy tego buta podnosić w trakcie skoku. Tak, no tak po prostu, żeby się móc pochylić na tych nartach. No i tak to wygląda między. Tu wkładacie, zapinacie i jedziecie. Bogdanówka Summer Cup 2025 uważam za otwarty. Przed nami wielkie emocje, 26 zawodników na starcie i mamy nadzieję nowe rekordy skoczni. Piękna pogoda, słoneczko świeci, a na te wielkie emocje zapraszają Państwa Patryk Paradowski. i Artur Zięba. No przed nami faktycznie wielkie emocje, wspaniała pogoda, wspaniała atmosfera, no i jak zwykle ta skocznia w Bogdanówce jest przygotowana w sposób znakomity. Przebudowany obiekt, powiększony obiekt, punkt konstrukcyjny 17 metrów, punkt size 19, więc obiekt faktycznie już większy, jedna z największych amatorskich skoczni w Polsce. Gdzieś czytałem, gdzieś sprawdzałem te statystyki co do tego typu obiektów i to trzeci największy amatorski obiekt w Polsce, więc no, emocje na pewno gwarantowane. Już w serii próbnej Jakub Malawski ustanowił nowy rekord tego obiektu, 18 metrów. No i liczymy na to, że podczas konkursu indywidualnego tych rekordów będzie jeszcze więcej, że te emocje się tu pojawią, no i że będziemy cieszyć się z tego, co tutaj będzie się działo w Bogdanówce.
Tak, bardzo ważne też są zasady rozgrywania tych konkursów. Tutaj Państwu je w tym momencie przytoczę. 14 metrów to jest taki punkt kontrolny. O, widzą Państwo teraz tutaj to na grafice. Jeżeli zawodnik skoczy te 14 metrów, ma zagwarantowanych 60 punktów. Za każdy metr powyżej tej granicy dodawanych ma 5 punktów. Za każdy metr poniżej odejmowanych 5 punktów. Jeżeli skoczek podeprze swój skok, odejmowanych jest wówczas 5 punktów, a za upadek 10. W przypadku, gdy zawodnik zaznaczy telemark podczas lądowania, to będzie mógł się mierzyć z dodatkowymi 5 punktami. No, takie nietypowe zasady na pewno jak na skoki narciarskie, ale bardzo, bardzo ciekawe, no i przystosowane tutaj przede wszystkim do tego, co w Bogdanówce, więc będzie, myślę, interesująco. Warunki atmosferyczne bardzo dobre, 28 stopni dzisiaj w Bogdanówce, więc naprawdę dosyć ciepło, dosyć silny wiatr, chociaż wątpię, żeby ten wiatr jakoś bardzo tutaj wpływał na długość skoku, ale zobaczymy, no może komuś uda się dzięki temu polecieć za granicę rozmiaru skoczki, może ustanowić jakiś nowy rekord obiektu w Bogdanówce. No, pogoda idealna wręcz do rozgrywania takich zmagań. No tak, koło godziny 10 tutaj było więcej chmur, było ryzyko deszczu, ale na całe szczęście wyszło słońce, ale też nie jest aż tak, żeby zawodników tutaj oślepiało, więc liczymy naprawdę na bardzo dobrą rywalizację. Proszę Państwa, przyszło tutaj także sporo ciekawych postaci związanych ze światem skoków narciarskich. Jest tutaj z nami m.in. Wiktor Pękala albo Artur Bała z grupy Insiders. Wiktor Pękala tutaj będzie zajmował się swoim zawodnikiem Pawłem Toborkiem, który będzie tutaj także startował w tych zawodach. Tak, to faktycznie tutaj Bogdanówka już po raz kolejny gromadzi kilka takich znanych osób ze świata skoków narciarskich, no i to też świadczy właśnie o popularności tego projektu, więc cieszymy się bardzo, że Bogdanówka tak tutaj staje się popularna. No coś teraz? Chcesz coś powiedzieć do kamery? Trochę wariactwa, bo mi się tłok zaciął. Co będzie, to będzie. Teraz idę na całość skoków. Formalność 7 metrów, z której 12,5 skoczyłem, z drugiej, z trzeciej może 12, a może 15. Zależy jak będę miał stres. Powodzenia. A na trąbce grał dla nas Krzysztof Polowiec, który będzie startował tutaj z numerem przedostatnim. Mamy już listę startową, 26 zawodników na starcie. Tutaj ciekawi zawodnicy, m.in. 8 numer startowy, Jan Żółty, najmłodszy uczestnik, 7-letni zawodnik. Bardzo ciekawe jak mu tutaj pójdzie. No i 10 numer startowy, czyli Jakub Malawski, rekordzista skoczni. Przed paroma minutami w serii próbnej skoczył tutaj 18 metrów, więc będzie to chyba najgroźniejszy rywal kończącego zmagania Grzegorza Sewioło, który zajął drugie miejsce w Winter Cupie. Nie ma zwycięzcy tych zawodów, więc to właśnie Grzegorz Sewioło wystartuje z żółtą koszulką lidera. Tak, no myślę, że Grzegorz Sewioło to jest zawodnik, którego trzeba tutaj upatrywać w roli no dosyć sporego faworyta, no ale właśnie też wspomniany przez Ciebie Jakub Malawski, no to jest człowiek, który tutaj może dzisiaj powalczyć o naprawdę piękne rzeczy. Zapowiadają się emocjonujące zmagania, które już za chwilę rozpoczniemy, a rozpocznie je Jakub Kamionka. Dla niego jest to debiut w tego typu zawodach, 17-letni zawodnik, no i zobaczymy jaki skok czeka nas teraz. Jest już sygnał i Jakub Kamionka rusza. Dobre wyjście z progu i skok, myślę w granicach 10 metrów, ten upadek chyba był już za granicą.
sędziowską. Zobaczmy tutaj w powtórce, jak to wszystko będzie wyglądało. Piękny dojazd i 9 metrów. To jest odległość Jakuba Kamionki, czyli było znacznie poniżej tej granicy 14 metrów, więc tutaj nie będzie mógł liczyć na te dodatkowe 5-punktowe noty. Telemarku raczej też nie było, ale zaraz wszystko zobaczymy w tej grafice. Nie widać tutaj dokładnie, czy ten upadek był za, czy przed strefą. 9 metrów jest podpórka jednak uznana, a więc 30 punktów to jest nota końcowa. A następny na liście startowej Mateusz Białas. Zobaczymy, jak zaprezentuje się drugi właśnie na tej liście startowej reprezentant Polski. No liczymy tutaj na dalekie loty w Bogdanówce. Ten pierwszy skok całkiem dobry, natomiast no wiemy, że ta skoczka umożliwia skakanie w granicach 20 metrów. To chcielibyśmy takie 20-metrowe skoki, próby zobaczyć dzisiaj na tym obiekcie w Bogdanówce. Być może będzie już w stanie uczynić to Mateusz Białas. Ruszył już Mateusz w dół skoczni i to jest dobra próba. To może nie jest 20 metrów, ale myślę, że to jest przekroczenie punktu konstrukcyjnego skoczni w Bogdanówce. Ten 17 metrów wynosi, za chwilę zobaczymy. Idealnie na 17 metrze ląduje Mateusz Białas. To jest skok, który myślę po pierwszej serii będzie prezentował go na czołowych lokatach. Jeszcze zobaczymy, jak tutaj to wyglądało z tym lądowaniem. No chyba nie będzie to zaliczane jako powtórka, chociaż zobaczymy, nie, jednak jest podpórka, więc tutaj będzie odjęte 5 punktów za styl. Natomiast jest to wynik oczywiście bardzo dobry, 70 punktów, no i myślę, że po pierwszej serii powinien być bardzo wysoko Mateusz Białas. A teraz starszy z braci żółtych Tomasz, to i tak bardzo młody zawodnik. Jego idolem jest Kamil Stoch. No a w wolnych chwilach interesuje się składaniem modeli samolotów, podobnie jak jego młodszy brat. No i zobaczymy, czy tutaj on również zawalczy o wysokie miejsce. Już dojeżdża i zobaczymy, jaka teraz odległość nas czeka. No, nie jest to jakiś bardzo długi skok, ale brawo za odwagę. Tutaj doszło do upadku. Chyba jeszcze przed strefą niestety, ale zaraz zobaczymy w powtórce. 10 metrów, a więc druga odległość. No ale zobaczymy, jak zostanie tutaj oceniony styl. No samo lądowanie złe nie było. Telemarku co prawda nie uświadczyliśmy. No ale doszło do upadku chyba jednak przed strefą lądowania. Zobaczymy zaraz, jak to zostanie uznane. No podpórka. Czyli mamy tutaj odjęcie 5 punktów. I w tym momencie Tomasz Żółty zajmuje drugą lokatę. Jednakże strata do prowadzącego Białasa jest spora. Zobaczymy na kolejnego na liście startowej Szymona Ćwikłę. Zaraz po nim Jan Kasperek, no, jeden z moich tutaj faworytów do uzyskiwania dobrych wyników, ale na początku Szymon Ćwikła i to jest skok dobry, chociaż upadek na sam koniec. Zobaczymy, jak to zostanie zaliczone, czy to już nie było za tą linią sędziowską, jak do tego podejdą tutaj organizatorzy. 11 metrów, więc całkiem dobra odległość. No ale właśnie, zobaczymy, jak to będzie wyglądać z tym upadkiem. Mamy tutaj z lepszej kamery pokazaną tą powtórkę. No, nie udało nam się zobaczyć, czy tutaj był ten upadek przed tą linią sędziowską. No, skok dobry oczywiście. Ale właśnie zobaczymy, jak to będzie z tymi punktami za styl. Podpórka została zaliczona, no czyli tutaj nie ma jakiegoś bardzo, bardzo dużego odjęcia, no raczej większość zawodników na razie skaczących mierzyło się z tymi podpórkami, więc tutaj aż tak dużo nie traci Szymon Ćwikła. Był to skok dobry, no i na pewno będzie chciał się jeszcze poprawić, a przede wszystkim jeszcze lepiej wylądować w sesji następnej, w sesji drugiej. No mówi, że to jeden z swoich faworytów, no to zobaczmy. Jan Kasperek, 5. numer startowy. No i zobaczymy, jaka próba nas czeka. 16,5 metra do tego, aby objąć w tym momencie prowadzenie. Piękny dojazd. Tutaj mamy ujęcie z drona i zobaczymy, jak daleko skoczy. No jest to niezły skok, ale tutaj upadek, narty wypięły się natychmiast. Odległość 9 metrów, więc na pewno oczekiwał trochę dłuższej odległości. No ale przede wszystkim szkoda tutaj tego upadku, bo z tą odległością tutaj chyba nawet telemark był zaznaczony. No ale do upadku doszło jeszcze przed strefą lądowania, więc będzie chyba odjętych 10 punktów. Na pewno tutaj aspiracje tego zawodnika były troszeczkę wyższe. Zobaczymy zaraz, jak ocenią to tutaj sędziowie. No i tutaj jeszcze doszło do uszkodzenia igielitu, a więc pewnie będziemy mieli krótką przerwę. Upadek rzeczywiście, więc 5. na razie ostatnie miejsce z notą 25-punktową ma w tym momencie Jan Kasperek. Trochę nie wypełnia tych tutaj
moich przewidywań ku temu, żeby był wysoko po pierwszej serii, no ale zobaczymy, może w tej serii drugiej się zrewanżuje i skoczy lepiej. No a teraz spójrzmy na kolejnego z zawodników, Dominik Mak, który skacze dobrze, ale niestety też upada, no i zobaczymy, no to na pewno tutaj będą punkty odjęte. Lądowanie bardzo nieudane, ale odległość całkiem niezła, 11 metrów. No tylko zobaczmy tutaj właśnie te lądowanie. Sporo to niestety zabierze punktów. No tak, no na pewno lądowanie nieudane, na pewno upadek przed tą linią sędziowską. Najważniejsze, żeby nic się nie stało. No wiadomo, przy takich prędkościach tutaj raczej trudno o kontuzję, chociaż wiadomo, w każdym sporcie takie upadki mogą być niebezpieczne. 35 punktów i 4. pozycja, ale na tej serii drugiej będzie musiał atakować, będzie musiał skakać jeszcze lepiej i przede wszystkim nie upaść. I teraz Michał Wójcik, 7. numer startowy. W dalszym ciągu 16,5 metra trzeba skoczyć, żeby objąć prowadzenie. No i zobaczymy, czy zaatakuje w tym momencie Mateusza Białasa. Nie zaatakował. Upadek też chyba w tym momencie za strefą, tak mi się wydaje, ale zobaczymy to wszystko w powtórce. 7 metrów, najkrótszy w tym momencie skok tego zawodnika. Skacze niczym Eddie Edwards w okularach. No ale ta odległość też nie będzie go tutaj piastowała na jakimś bardzo wysokim miejscu. Tutaj chyba plecami lekko przeszarował jeszcze przed linią. Zobaczymy, jak to ocenią tutaj organizatorzy. Ustał, więc tutaj chyba jednak za strefą to było. No ale zajmuje ex aequo 6. miejsce z notą 25-punktową. Wydaje się, że największy problem tutaj dla zawodników sprawia jednak ten odjazd, te miejsce, gdzie ta skocznia się wypłaszcza, bo tam dosyć szybko przechodzi się do tego wypłaszczenia, no i to tam najczęściej ci zawodnicy mają problemy z tym lądowaniem, z tym, żeby utrzymać balans ciała. No ale zobaczymy, jak widać tutaj po tym poprzednim skoku Michała Wójcika da się te skoki ustać i myślę, że jeszcze kilka takich prób zobaczymy. Być może Jan Żółty o to powalczy, najmłodszy zawodnik na liście startowej. No, pokazuje to, że te zawody tutaj w Bogdanówce są otwarte dla wszystkich i każdy może tutaj rywalizować. Zobaczymy, jak zaprezentuje się drugi z braci Żółty. O, skok nie nadzwyczajny, nie najlepsza ta próba, natomiast wielkie brawa za odwagę, wielkie brawa za skok, no bo myślę, że w jego wieku niewielu osobom udało się takie próby oddać w ogóle, skakać na tak 7 metrów. No ale tak jak mówiłem, wielkie gratulacje za odwagę i za to, że tutaj ten skok został wykonany. Jeszcze patrzymy tutaj na te lądowanie, ale chyba to wyglądało dobrze. Za chwilę zobaczymy, jak sędziowie tutaj jeszcze to widzieli, bo na sam koniec pewną wywrotkę zaliczył, no ale nie, to było już za linią sędziowską skok. Zatem ustany, 7. pozycja. No i tak jak mówiłem, wielkie brawa dla Jana Żółtego za start w dzisiejszych zawodach. A teraz Mateusz Jakieła, a po nim Jakub Malawski. No zobaczmy, czy tutaj ten zawodnik również zawalczy. No nie, podobna odległość. Tutaj też doszło do upadku. Podobnie jak Jan Żółty, jeżeli chodzi o odległość. 7 metrów również skoczył. Ale upadek chyba już był w strefie lądowania. Tak przynajmniej mi się wydaje z tej perspektywy, z której mogliśmy oglądać ten skok. Zobaczymy, jak to ocenią. No jednak ustał. Jednak tutaj było to za strefą, ale również ma notę 25-punktową i zajmuje w tym momencie miejsce 8. Przed nami zaraz faworyt. No właśnie, dobrze tutaj, Arturze, powiedziałeś. Jakub Malawski ustanowił nowy rekord Bogdanówki w serii próbnej. Może teraz pokusi się o kolejną próbę. Musi skoczyć bardzo daleko, 16,5 metra, ale wiemy, że on jest w stanie to zrobić. Wielkie emocje i być może oglądają Państwo kolejny rekord skoczki. Zobaczmy, Jakub Malawski, jest to dobra próba i jest to dobry skok. Za chwilę zobaczymy, jak tutaj to organizatorzy zmierzyli 18,5 metra, proszę Państwa. Zatem będziemy mieli kolejny rekord tego obiektu. Jakub Malawski skacze rewelacyjnie, jest tutaj w znakomitej dyspozycji. 18 metrów w serii próbnej, 18,5 metra w serii pierwszej. No to są kapitalne próby, no i oczywiście będzie na prowadzeniu, bo też pewnie ustany skok 82,5 metra. No i Jakub Malawski wypełnia tutaj tę rolę faworyta w dzisiejszych zmaganiach. A przed nami kolejny Jakub Suliga. Chce walczyć o czołowe lokaty tutaj w Summer Cupie, no i zobaczymy, czy mu się to uda. Już mknie po progu, jak daleko skoczy. No, niezły skok, chyba tuż przed granicą 14 metra skoczył.
13 metrów, a więc będzie to jedna z czołowych lokat. Oczywiście będzie tracił dość sporo, czy to do Malawskiego, czy to do Białasa, ale należą się ogromne brawa za tą próbę, tym bardziej, że wykonana została na nartach zjazdowych. 55 punktów i w tym momencie jest to lokata trzecia. Pytanie, czy to da mu podium? Przekonamy się już po skokach faworytów. Będzie lepiej. Psychika czy tory, ale w zimie będzie lepiej. Na pewno tutaj jeszcze no, z tych zawodników, którzy zostali nam na liście startowej, Grzegorz Sawioło to będzie ten, na którego tutaj będziemy patrzeć i liczyć na jak najlepsze próby, ale na początku Paweł Toborek. Zobaczymy, jak zaprezentuje się kolejny z zawodników. To jest to dobra próba, jest to lądowanie w okolicach tej niebieskiej linii, czyli punktu konstrukcyjnego. 14 metrów, no to troszkę bliżej jednak wylądował. Natomiast będzie to skok, myślę, który powinien prezentować go w czołówce w tym momencie tej serii pierwszej. Za chwilę zobaczymy, która to będzie lokata, no jeżeli chodzi o ten skok i przede wszystkim lądowanie, które tutaj sprawia najwięcej problemów zawodnikom, no to ostatecznie Paweł upadł na koniec, no ale to już było za linią sędziowską, więc na notę to nie wpłynie. Paweł Toborek w tym momencie, tak jak mówiłem, w czołówce i na pewno będzie walczył jeszcze w sesji finałowej. A teraz jeden z bardziej doświadczonych zawodników w stawce, Krzysztof Leśniak. Zobaczymy, jak tutaj się spisze w tej próbie. Już mknie po progu, jest zgoda na start. I czy to będzie długi skok? Podobnie jak Toborek, do tego ustany ten skok do samego końca. 14 metrów, a więc taka sama odległość jak podopiecznego Wiktora Pękali. A więc Krzysztof Leśniak tutaj również zgłasza swoje aspiracje, jeżeli chodzi o walkę o pozycje medalowe. No to jest zawodnik, który ma już doświadczenie. Jest wielkim fanem skoków narciarskich od wielu lat. No i zajmuje czwartą lokatę z notą 60-punktową. Następny na liście startowej Wiktor Kocoń. Zobaczymy, jak zaprezentuje się Wiktor. No na razie trzeba lądować w granicach rozmiaru skoczni, żeby tutaj walczyć o te czołowe lokaty. Wiktor Kocoń, no jest to skok poprawny, ale niestety upadek przy lądowaniu i to był taki dosyć wyraźny niestety. 9,5 metra, więc odległość, która raczej prezentowałaby go w środku stawki, natomiast ten upadek tutaj zabierze mu, tak mi się wydaje, sporo punktów. Chociaż jeszcze zobaczmy, czy to było na pewno przed tą linią sędziowską, bo tutaj może być to różnie interpretowane przez sędziów. No niestety upadek, czyli potwierdzają się te moje pierwsze słowa. Pozycja 10, no i będzie miał straty po pierwszej serii. Niestety Wiktor Kocoń. A to Antoni Tuzimek, dość doświadczony zawodnik, ponieważ skakał już m.in. w Ruczynowie. To jest zawodnik z klubu sportowego Skocz Pomarzenia. No i jego rekord życiowy jest taki sam jak rozmiar tej skoczni, czyli 19 metrów. No teraz rekordu życiowego nie pobije i ten upadek wyglądał dość nieprzyjemnie, ale był już chyba poza strefą lądowania. 10,5 metra, a więc taki średni skok, biorąc pod uwagę to, co oglądaliśmy wcześniej. Miejmy nadzieję, że tutaj żadnej kontuzji nie odniósł, bo mam wrażenie, że dość tam barkiem zahaczyło igielit. Nic się nie stało, wstał na całe szczęście i zajmuje w tym momencie 6. lokatę, ale ma dodatkowo 5 punktów za zaznaczony telemark. Tymczasem zobaczmy na 16 na liście startowej Kamila Kuliga. Ruszył już Kamil w dół skoczki, zobaczymy, jak się zaprezentuje. Dosyć wysoko wyszedł z progu, no takie mocne odbicie i wyjście w powietrze, natomiast problemy przy lądowaniu, odległość całkiem niezła, 12,5 metra, no myślę, że byłby to skok no, raczej na szeroko pojętą czołówkę, natomiast właśnie te lądowanie może mu niestety zabrać. No, jeszcze tutaj na tej powtórce widać właśnie te bardzo, bardzo mocne wyjście w powietrze Kamila Kuliga, ale tutaj ten skok zaliczony jako ustany, zatem ten upadek był za linią sędziowską, 12,5 metra, 6. pozycja, całkiem dobry wynik, no i najważniejsze, że nie stracił tych punktów na tym upadku. A teraz 17 numer i Tomasz Chodurek, który na nartach zjeżdża od 3. roku życia, no a od 4 lat właśnie skacze na nartach. No i czy tutaj to doświadczenie mu pomoże w zdobyciu wysokiego miejsca? Zobaczmy, jak taki skok zaprezentuje. No jest to odległość w granicach 6-7 metrów, myślę, ale ustał ten skok. Więc oceny powinny być tutaj wysokie. 8 metrów, więc nie jest najkrótsza odległość przynajmniej.
no ale raczej czołowych miejsc to nie da temu zawodnikowi. Widzą Państwo tutaj chyba nawet telemark był zaznaczony. Zobaczymy, czy to zostanie uwzględnione w ocenie, czy jednak telemark był raczej markowany. Zaraz zobaczymy, jaka będzie ocena. Jest po prostu skok ustany, niezaliczony za telemark. No i 30 punktów i 12 lokata w tym momencie. A zaraz zobaczymy, jak zaprezentuje się Dominik Zięba. Tak, Dominik Zięba, zobaczymy jak skoczy zawodnik z 18 na liście startowej. Zbliżamy się już powoli do tych ostatnich zawodników tej pierwszej serii. Emocje cały czas dosyć spore, a Dominik Zięba skacze poprawnie, chociaż też tutaj upadek przy lądowaniu. Zobaczymy, jak to będzie ocenione przez sędziów. 10,5 metra, więc próba całkiem dobra. Chociaż na pewno z taką odległością nie byłby na pierwszych lokatach, tylko najważniejsze tutaj jeszcze będzie, jak to będzie uwzględnione w tych notach sędziowskich. Czy tutaj będą te punkty odjęte za ten upadek? Nie no, zobacz, będzie telemark. 5 punktów doliczone jeszcze za ten styl. No to tutaj duże ma znaczenie, kiedy ten upadek się pojawi, bo to kolejny już taki stok, gdzie zaliczany jest albo skok ustany, albo właśnie telemark, tutaj jak w przypadku Zięby, natomiast ten upadek pojawia się już dopiero za linią sędziowską. No to najważniejsze, żeby dojechać do tego momentu, gdzie skok przestaje być oceniany, no i wówczas już można się wywalać bez straty punktów. Rafał Zastawny, jaki to będzie skok? No nie jest to zbytnio długa próba. W okolicach 8 myślę metrów, może trochę krócej. 7 metrów, a więc jest to odległość, jaką zaprezentował nam m.in. Jan Żółty. Nie będzie to jakaś wysoka nota. Zobaczmy na lądowanie. No, próbował tutaj zaznaczyć telemark, chyba jednak nie zostanie to uznany za skok z telemarkiem. No ale mimo wszystko brawo za start w tych zawodach. 25 punktów, no i to jest miejsce ostatnie. Jednak nie zajmuje tej pozycji sam. No ale zobaczymy, jak zaprezentują się kolejni zawodnicy. Widzą Państwo klasyfikację teraz. Na prowadzeniu cały czas Mateusz Białas, a może pokusi się o jego wyprzedzenie Jacek Kania. No mogą Państwo znać te nazwisko. Przecież to jest jeden z braci Szymona, no, głównego organizatora tych zmagań, no i człowieka, który w Bogdanówkę włożył tyle pracy, tyle sił. I na pewno trzeba go za to docenić. Jacek Kania, który ląduje na odległości całkiem dobrej i to będzie skok też najważniejszy ustany. Na pewno te doświadczenie z tego skakania tutaj na Bogdanówce dosyć częstego przynosi pozytywne efekty. 11 metrów to jest odległość Jacka Kani. Całkiem dobry skok, no i to powinno być miejsce w tym momencie, myślę, w najlepszej dziesiątce. Dokładnie tak, na pozycji 8 Jacek Kania z notą 50 punktów. Jeszcze tutaj telemark nawet był zaznaczony, więc dodatkowa bonifikata za styl została Jackowi dana, no i to jest wynik jak najbardziej dobry. A teraz już tutaj na belce ustawia się Wojciech Rutkowski. Zawodnik z numerem 21, który no ma pokaźny rekord życiowy. 25 metrów na skoczni amatorskiej w Wiśle. No i zobaczmy, jak teraz tutaj skoczy. No jest to ładny skok, ale chyba skok podparty. Wylądował tuż przed 14 metrem, 13 metrów, a więc metr bliżej niż ta granica punktowana. No ale tutaj podpórka była widoczna przed tą linią sędziowską. A więc powinny być tutaj 5 punktów odjętych i tak też się dzieje. I z notą 50-punktową zajmuje w tym momencie 9. lokatę. No a teraz jeden z faworytów, proszę Państwa, tego konkursu z numerem 22, Emil Kantorosiński. No zawodnik, który z tą skoczką w Bogdanówce trochę wspólnego ma. Na pewno zna ten obiekt. Uczestniczył tutaj w kilku filmach na kanale z Bogdanówki. Zobaczymy, Emil Kantorosiński jest już w powietrzu i to jest znakomita próba, to jest znakomity skok, to jest lądowanie za punktem konstrukcyjnym 18 metrów, no to jest znakomity wynik i na pewno będzie teraz w czołówce Emil Kantorosiński. O, proszę zobaczyć, jak daleko wylądował, chociaż problemy przy lądowaniu, no zobaczymy, jak to sędziowie odbiorą, czy tutaj będzie to zaliczone jako podpórka, czy też skok ustany. No myślę, że na telemark nie ma szans, natomiast to skok naprawdę znakomity.
No i jest w czołowej trójce Emil Kantarosiński, znakomity skok 18 metrów, tylko pół metra przed tym nowym rekordem skoczni Jakuba Malawskiego. Na pewno w sesji finałowej będzie chciał powalczyć o to, żeby tutaj ten rekord jeszcze bardziej wyśrubować. Wynik wyśrubować w zasadzie. No i może o ten właśnie nowy rekord powalczyć. No a my na belce widzimy już kolejnego z braci Kania. To jest także jeden z budowniczych tej skoczni, a więc znają zapewne jak własną kieszeń. No i zobaczymy, czy powalczy o wysokie miejsce. No zobaczmy. No to jest świetny skok i ładnie wylądowany. Do tego nawet za linią sędziowską nie doszło do upadku, za co należą się ogromne brawa. 13,5 metra. Taki skok oddał w tym momencie Jakub Kania. Zobaczymy, jak to zostanie ocenione. Widzą Państwo, bardzo dynamiczne odbicie, no i agresywny styl, niczym Domen Preutz, można nawet powiedzieć. No szkoda, że zabrakło do tych 14 metrów, miałby wówczas te równe 60 punktów za odległość. No i szanowni Państwo, w tym momencie zajmuje trzecią lokatę. Został zaliczony tutaj nawet telemark, więc ma dodanych 5 punktów, a my patrzymy na kolejne skoki. Maciej Bierut, więc kolejny z zawodników startował podczas zawodów zimowych tutaj w Bogdanówce. Zobaczymy, jak teraz zaprezentuje się Maciej Bierut. Jest już w powietrzu i to jest skok dobry, całkiem dobrze. W locie wyglądał, ojej, ale bardzo niebezpiecznie ten upadek tutaj wyglądał. Za chwilę zobaczymy to jeszcze na powtórce. Najważniejsze, żeby nic mu się nie stało. Nawet jeżeli tutaj straci na tych punktach, no to najbardziej ważne jest te zdrowie jednak zawodników. Był to skok dobry, dobrze w powietrzu wyglądał. Dosyć dobre wyjście płynne w powietrze. Odległość też całkiem niezła, natomiast właśnie to lądowanie poleciał tutaj na plecy, cały czas leży na tym zeskoku Maciej Bierut, ktoś tam podszedł, ale wstał na szczęście, zbił piątkę Maciej Bierut, no to mamy nadzieję, że nic mu się tutaj nie stało i będzie mógł przystąpić do następnej serii w pełni zdrowia. Teraz Krzysiek Polowiec, który bardzo przyczynił się do organizacji tych zawodów, stworzył m.in. plastrony, stworzył także profil tej skoczni, a także te tabele, które Państwo mogą tutaj oglądać z nazwiskami zawodników. A jak skoczy? Zobaczmy. Krzysiek Polowiec w powietrzu, dynamiczne odbicie i skok w granicach 13 metrów, myślę. Upadek już za strefą, nic chyba się nie stał, mam nadzieję. 11 metrów to jest odległość Krzyśka Polowca. No i to da miejsce, myślę, w pierwszej lub początek drugiej dziesiątki, ale raczej nie będzie go to predysponowało do walki o jakieś czołowe lokaty. Tutaj podpórka chyba była jeszcze przed strefą, ale widzą Państwo, pracował aktywnie rękami. No ale tak, była podpórka, więc powinno być tutaj 5 punktów odjętych za styl. Zobaczymy zaraz, tak też się dzieje, 5 punktów odjętych i 15 miejsce z notą 40 punktów. No a teraz ostatni zawodnik pierwszej serii, Grzegorz Sewioło. No i tutaj możemy spodziewać się dobrej próby, bardzo wysoko podczas zimowych zawodów. No i ten obiekt na pewno też dobrze już zna przez to. Spodziewamy się tutaj nie dość, że ataku na te pierwsze miejsca, to może nawet jakiegoś nowego rekordu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Grzegorz Sewioło, wielki faworyt do tych zmagań, no i człowiek, który tutaj może za chwilę oddać naprawdę niesamowitą próbę. I czekamy na skok Grzegorza Sewioło, ależ tutaj są emocje i ruszył Grzegorz Sewioło, zobaczymy jak ta próba będzie wyglądać, ależ on skacze, ale to jest próba i to będzie w mojej opinii w tym momencie prowadzenie, no bo to jest lądowanie w okolicach punktu konstrukcyjnego 16 metrów, więc całkiem niezła próba, ale też bardzo dobry styl, no bo telemarkiem tutaj wylądował Grzegorz Sewioło, zwracamy uwagę na ten styl Grzegorza, taką fałką tutaj skacze Grzegorz, więc widać te doświadczenie, te umiejętności przede wszystkim dla Grzegorza. Lądowanie też bardzo udane, no i ten skok oczywiście będzie prezentował go w czołówce. Nie będzie pierwszy jednak, ale będzie w czołowej trójce, będzie walczył na pewno w następnej serii. Pozycja trzecia, proszę Państwa. Po pierwszej serii prowadzi Jakub Malawski, po tym bardzo dobrym skoku z początku tych zmagań, no bo przecież skakał jako jeden z pierwszych, jako 10, więc jeszcze wśród tych pierwszych zawodników to i skoczył naprawdę dobrze Jakub Malawski. Dzisiaj ma swój dzień na pewno Jakub. Musisz, Arturze, Tak, przyznać przepiękny się, skok. No tak. 18 metrów. No jest 18 w gazie. metrów, rekord. Tak, jest w gazie tutaj Jakub Malawski. No i zobaczymy, co zrobi jeszcze w sesji finałowej. Może tam powalczy o kolejną jakąś
jakąś dobrą próbę. I mamy tabelę końcową z tymi wynikami po serii pierwszej. Na prowadzeniu Jakub Malawski, no ma dzisiaj swój dzień ewidentnie. Jakub na pozycji drugiej, Emil Kantorosiński, trzeci Grzegorz Sewioło. Tak wygląda ta czołowa trójka. Daleko tutaj latali panowie, ale także kilka innych dobrych lotów obejrzeliśmy. Mateusz Białaś 17 metrów, Krzysztof Leśniak 14 metrów, Paweł Toborek 14 metrów. No to są wyniki, które mogą zdecydowanie zadowalać tutaj kibiców zgromadzonych pod skoczką, no bo są to dalekie loty. No i trzeba przystać, Arturze, że tutaj te skoki w Bogdanówce na razie bardzo, bardzo udane. Tak, bardzo udane, ale ja wciąż czekam na skoki powyżej rozmiaru skoczni, powyżej 19 metra, a może nawet powyżej 1,20 m, no chociaż to będzie już dość ciężkie do ustania. Zobaczymy, kto tutaj będzie walczył o zwycięstwo, bo walka zapowiada się pasjonująco. Dziękujemy sponsorom i partnerom Bogdanówka Summer Cup. Ochotnicza Straż Pożarna Bogdanówka za bezcenną pomoc w organizacji. Krzysztof Proszek, usługi mini koparką z wiertnicą. Zakład Stolarski Proszkowiec. Auto Lakmix, Koło Gospodyń Wiejskich z Zawadki i Bogdanówki. Top Market Tokarnia. IKA Sport. ZHPU Adam. Pinewood. Wrzosowy Dwór GS Tokarnia. Wrow Install. Kaleta. Technika grzewcza i sanitarna. Rak drew. Meble i wykończenia drewniane. Dziękujemy za wsparcie. Witamy Państwa ponownie, przed nami druga seria, niezwykłe emocje przed nami. Do drugiej serii dopuszczeni zostali wszyscy zawodnicy, a więc 26 skoczków będzie oglądać tej drugiej serii. Zobaczymy, jak ta rywalizacja tutaj przebiegnie. Już pierwszy zawodnik jest Rafał Zastawny, 25 punktów. W pierwszej serii skoczył 7 metrów, zobaczymy jak będzie w drugiej. No, przydałoby się, żeby tą odległość tutaj poprawił, ponieważ no 7 metrów nie była to zbytnio odległa próba. No i zobaczmy, Rafał Zastawny już mknie po progu, jaka tym razem odległość nas czeka. No, było bardzo podobnie, ale skok ustany do samego końca. A więc przynajmniej nie będzie tutaj odjęcia punktowego. 6 metrów, a więc no, najkrótszy skok tych zmagań. No ale brawo za odwagę, brawo za wzięcie udziału w tych zawodach. Telemarku tutaj nie było, więc też punktów dodatkowych nie będzie. No i jest, proszę Państwa, 6 metrów, 45 punktów. To jest ta nota końcowa Rafała Zastawnego. A przed nami Mateusz Jakieła w pierwszej serii 7 metrów, 25 punktów, to była jego nota, 24 pozycja. Na pewno będzie tutaj chciał atakować, natomiast to nie będzie aż tak bardzo udany atak. To jest skok dosyć krótki i niestety upadek przy lądowaniu, chociaż to już było chyba za linią sędziowską, więc tutaj nie straci tych punktów na szczęście. 5,5 metra to odległość tego zawodnika i to powinna być, myślę, pozycja w tym momencie druga, może nie wyprzedzić rozpoczynającego tę serię finałową Zastawnego. Tak, pozycja druga, 42,5 punktu, ale gratulacje za start. To i najmłodszy uczestnik zmagań, 7-letni Jan Żółty. Zobaczymy jak zaprezentuje się w drugiej serii. Mamy tutaj perspektywę z rozbiegu, tutaj problemy przy lądowaniu i upadek tuż za strefą, ale chyba skok w samej strefie był ustany. Podobna odległość jak zawodników skaczących przed nim, a więc takie 6-5 metrów, coś koło tego było. Jeszcze nie mamy wyświetlonej odległości. 7 metrów, taka sama odległość jak w serii pierwszej, ale szanowni Państwo, mamy dodanych 5 punktów za Telemark, więc ogromne brawa dla tego młodziutkiego skoczka. Tak, trzeba powiedzieć, że bardzo odważnie też wyszedł w to powietrze, więc tym bardziej tutaj gratulacje, no i liczymy na to, że w przyszłości może będzie osiągał rzeczy piękne w skokach narciarskich. No, przed nami Michał Wójcik, zobaczymy jak zaprezentuje się Michał, 22 tej serii pierwszej. Na pewno będzie chciał tutaj zaatakować, no jeszcze nie było jakichś znakomitych prób tej sesji finałowej, więc na pewno ma okazję ku temu, żeby to poprawić Michał. No nie jest to jakaś dużo lepsza próba, ojej, ale upadek. O, zobacz, tutaj wpadł w ten taki piach na prawo od tego ze skoku skoczki w Bogdanówce. No dobrze, że ten piach tam był, bo nie wpadł na publiczność, ale też no dobrze nic się... Znaczy mam nadzieję, że nic mu się nie stało. No, dobrze, nie ma innych poszkodowanych. 7 metrów to jego odległość. Chyba będzie to zaliczone, myślę,
jako skok ustany, natomiast zobaczymy, czy dostaniemy jakąś powtórkę, taką bardziej dokładną tego, co tam się stało, gdy wpadł w ten piach. No nie, ale sytuacja taka bez precedensu. 7,5 metra, przepraszam, to była ta jego odległość. 50 cm się poprawił w stosunku do tego, co w serii pierwszej i jest na pozycji w tym momencie drugiej Michał Wójcik. My czekamy zaraz na kolejnych zawodników, widzimy kibice bawią się świetnie, no atmosfera tutaj naprawdę jest fantastyczna. No i Wiktor Kotoń, 9,5 metra w serii pierwszej, zobaczymy jak będzie w serii drugiej, 27,5 punktów, to jego dorobek z pierwszej serii i chyba skoczył dalej, upadek chyba już za strefą. Albo tuż przed, 11 metrów, więc tutaj można powiedzieć, że dość dobrze skoczył. Do tych 14 metrów, czyli tego tak zwanego punktu P, zabrakło jednak 3 metry. Chwycił się za nogi niczym Domen Preutz w Neustadt w 2016 roku. No i obejmuje prowadzenie, jednak 10 punktów odjętych miał za upadek. Rozpoczynał ten konkurs Jakub Kamionka, w pierwszej serii skoczył 9 metrów, Polak, a teraz skoczy, ojej. O właśnie, odległość tutaj zejdzie na drugi plan, bo ten upadek był bardzo źle wyglądający. Poleciał tak na bok Jakub Kamionka, no mam nadzieję, że nic mu się nie stanie. Całkiem dobra byłaby to odległość, natomiast to właśnie, zobacz, stracił tutaj równowagę. O, te narty jakoś tak podskakiwały i uderzył głową dosyć niebezpiecznie w zeskok. To mam nadzieję, że nic mu się nie stało. No te zdrowie w tym momencie jest najważniejsze. 10,5 metra, no mimo upadku nadal prowadzi, no to jest rzecz naprawdę potwierdzająca to, że tutaj ten skok, ten jego wynik miał potencjał na to, żeby jeszcze może trochę uczynić progres w tych wynikach, no ale niestety no ten upadek trochę punktów mu zabierze i nawet mimo tego, że jest teraz pierwszy, do tego awansu aż tak wyraźnego niestety może nie być, no ale najważniejsze jest teraz zdrowie. No ale kciuk był uniesiony w górę, a oto już kolejny zawodnik i zobaczymy jaka będzie odległość. No odległość kolejny upadek, ale za strefą. Na szczęście za strefą 9 metrów, a więc tutaj odległość podobna jaką prezentowali pozostali zawodnicy. No i zobaczymy jak zostanie tutaj oceniony styl. No markowany telemark był, jednak chyba tych dodatkowych punktów nie będzie, no ale zobaczymy. Tutaj narta się wypięła, na całe szczęście chyba nic się nie stało. No i Tomasz Chodurek w tym momencie obejmuje prowadzenie. Tak jak przypuszczałem, punktów za telemark nie ma, no ale może poszczycić się 65 punktami. Przed nami Tomasz Żółty, jeden z braci w pierwszej serii, 18 pozycja, więc już powoli zbliżamy się do tych najlepszych w tej serii pierwszej. Zobaczymy jak będzie wyglądać Tomasz Żółty. Agresywne wyjście w powietrze i to jest dobry skok, natomiast upadek na sam koniec chyba też za tą linią sędziowską, za tą linią końcową, natomiast to tam go mocno przerolowało. 9,5 metra. O, bardzo eksplozywnie tak wyszedł w te powietrze, trzeba powiedzieć o ten Tomasz Żółty, no i zobaczymy jak też to będzie uwzględnione z tym upadkiem. No wydaje mi się, że za tą linią końcową, tak, mamy skok ustany według tutaj organizatorów 9,5 metra, więc 50 cm zaledwie bliżej niż w tej serii pierwszej. No i zobaczymy jaki to będzie wynik ostatecznie dla Tomasza Żółtego. Tutaj widzimy wypowiedź Grzegorza Sewioło, czyli jednego z faworytów zmagań. Na razie zajmuje trzecie miejsce, chłopaki cisną, ja też będę cisnął, zobaczymy co druga seria przyniesie. Także idziemy w góry. Powodzenia. No i Dominik Kmak, 11 metrów w serii pierwszej. Prowadzenie teraz dałaby podobną odległość. Zobaczymy jak skoczy w tej drugiej serii. Dominik Kmak w powietrzu, dobry skok. Ajajajajaj. Oj, to wyglądało nieprzyjemnie, dość mocno uderzył. Aż tutaj kawałek igierytu się oderwał. No, odległość teraz nie jest ważna, najważniejsze, żeby nic Dominikowi się nie stało. Zobaczymy jeszcze raz wszystko w powtórce. No wyjście z progu dość mocne. Odległość powyżej 10 metra, no ale nie utrzymał równowagi przy lądowaniu. Chyba tam lekko też głową uderzył o zeskok. Zobaczymy tutaj, czy nic się nie stało. Nie widzimy go tutaj. No, na razie jest współprowadzącym, ma 10 punktów odjętych, no ale oby tutaj nic poważnego się nie stało. Szymon Ćwikła w pierwszej serii 16 pozycja, 11 metrów. Podobny skok dałby mu
prowadzenie oczywiście w tej serii finałowej i być może szansa na jakiś tam awans. No i zobaczymy, jest już w powietrzu Szymon Ćwikła i to jest podobny skok, chociaż też upadek na sam koniec. Też dosyć niebezpiecznie to wyglądało. 14 metrów, więc jeszcze lepszy skok niż w tej serii pierwszej dla Szymona. W pierwszej serii to było 11 metrów, teraz 14, więc jest progres. No, tutaj te lądowanie, zobaczymy gdzie był ten upadek za tą linią, wydaje mi się, gdzie sędziowie tutaj to oceniają. Jest na prowadzeniu 100 punktów równo, więc jako pierwszy osiągano tę minimum 100 punktową, no i ma dosyć wyraźną przewagę nad resztą stawki. To może być awans w mojej opinii dla Szymona Ćwikły. No i teraz człowiek, który stworzył profil tej skoczni, Krzysiek Polowiec, także dzięki niemu można poskakać sobie na Bogdanówce w grze Deluxe Ski Jump 4 i teraz upadek chyba. Upadek go przeszarował tam plecami, odległość 13 metrów, a więc metr bliżej niż jego poprzednik, no ale tutaj niestety doszło do upadku, więc najprawdopodobniej będzie musiał liczyć się z odjęciem 10 punktów od noty. Widzą Państwo, tutaj na razie rękami uderzył, no ale później przeszorował plecami po zeskoku. Zobaczymy jak to ocenią tutaj organizatorzy. Jest upadek, czyli minus 10 punktów od noty Krzyśka Polowca, 85 punktów i druga lokata w tym momencie. Antoni Tuzimek przed nami, 10,5 metra w serii pierwszej dla 14 po właśnie tej rundzie numer 1 reprezentanta Polski. Zobaczymy jak zaprezentuje się Antoni Tuzimek. Oj, dosyć szybko ten skok się zakończył też upadkiem tutaj. Niestety z upadkiem spotkał się Antoni Tuzimek. 11 metrów, no to nie jest aż tak bardzo zła próba, trochę nie doszacowałem tutaj odległość dla Antoniego. Myślę, że powinien być w tym momencie w top 3 albo no, w najgorszym przypadku w top 5. Trochę za szybko wyszedł w te powietrze na pewno. Musi na to uważać w tych następnych konkursach w Bogdanówce Antoni Tuzimek. Natomiast to była to próba całkiem udana. Poprawa też w stosunku do serii pierwszej, więc może w sumie nie aż tak źle to wszystko wyglądało. 97,5 metra, zatem 2,5 punktu traci do prowadzącego zawodnika Antoni Tuzimek. I Dominik Zięba z Łętowni. Zobaczmy jak teraz skoczy. No, zobaczymy jak to ocenią tutaj organizatorzy, bo doszło tutaj do upadku. 10,5 metra. No i zaraz zobaczymy w powtórce, czy ten upadek był już za strefą, czy jeszcze na zeskoku. No, samo lądowanie wyglądało nieźle. Telemarku wprawdzie nie było. No ale ja tutaj chcę zobaczyć jak wyglądał ten odjazd, bo tutaj to jest dość ważne. No na razie nie mieliśmy okazji tego zobaczyć w powtórce. I niestety zostało to zaliczone jako upadek, także 10 punktów odjętych od noty. Jacek Kania, jeden z braci, zawodnik, który na pewno zna ten obiekt. W pierwszej serii bardzo dobra próba, 11 metrów, teraz chyba będzie nieco bliżej, natomiast najważniejsze, że ten skok ustany. No, proszę zobaczyć na ten profesjonalizm przy dojeździe na próg. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No tak, no wydaje mi się, chociaż to może będzie próba jednak w okolicach tego 10 metra. No za chwilę zobaczymy jak to zostanie tutaj zmierzone. No myślę, że prowadzenia raczej nie będzie, chociaż jest ex aequo na prowadzeniu Jacek Kania z notą 100-punktową i ostatecznie no myślę, że skok całkiem udany, cały konkurs całkiem udany tutaj dla Jacka Kani. Wojciech Rutkowski, 13 metrów w serii pierwszej, teraz metr bliżej musi skoczyć, by objąć prowadzenie! Oj. No, upadek chyba. Upadek, no, gdyby Tak, nie no. to chyba byłby nowy lider. 11 metrów, a więc 2 metry bliżej niż w serii pierwszej. No, mógł to być skok, który zagwarantowałby mu prowadzenie, ewentualnie miejsce drugie, no ale zobaczymy jak ten skok zostanie oceniony tutaj tuż przed, no jest, był upadek tuż przed strefą. Był upadek, a więc jest odjęcie 10 punktów, no i spadek na 5. lokatę. 85 punktów, no gdyby nie ten upadek, to byłby bardzo wysoko. Kamil Kulik w pierwszej serii 12,5 metra, no to może być próba, którą zapamiętamy, no bo po tym skoku z serii pierwszej na pewno jest pozytywnie tutaj nakręcony Kamil. No i to jest dobra próba, to jest dobry wynik, chociaż też gdzieś tam na końcówce upadł, tam problemem może być przy tym odjeździe ten taki, nie wiem, dywan z tej trawy, czy to taka właśnie sztuczna trawa, która jest na końcu, trochę się tam podwinęła i na pewno może trochę turbulencji tutaj sprawiać, ale natomiast wracając jeszcze do skoku Kamila, no to było lądowanie w okolicach punktu konstrukcyjnego, w okolicach tej niebieskiej linii. 13 metrów, więc poprawa w stosunku do serii pierwszej, no ale przez to, że ten upadek został tutaj przez Kamila
ten skok został zakończony tym upadkiem przez Kamila, no to niestety straci na tym 10 punktów. No gdyby nie to, no to byłby w tym momencie, w mojej opinii, zdecydowanym liderem. Szkoda, ale na pewno będzie chciał się jeszcze w tutaj następnych konkursach w Bogdanówce w przyszłości może poprawić. No i Jakub Suliga, 9. miejsce po pierwszej serii, 13 metrów. No więc zaczynają się ci zawodnicy, którzy będą tutaj walczyć o czołowe lokaty. No i zobaczmy, Jakub Suliga i to jest dobry skok. I to jest dobry skok i do tego został ustany do samego końca. W okolicach 14 metrów skoczył 12,5. A więc zabrakło tych 1,5 metra do tej granicy, od której dodawane są punkty za odległość. No ale naprawdę widzą Państwo, jak aktywnie pracował rękami. Do tego lądowanie było bardzo pewne. Co prawda nie było telemarku, no ale tutaj nie było mowy o upadku ani o podpórce. No i w tym momencie Jakub Suliga jest na miejscu 4. 97,5 punktu to jest jego nota. Maciej Bierut przed nami, zobaczymy jak zaprezentuje się doświadczony, myślę, jeżeli chodzi o skakanie tutaj w Bogdanówce. Zawodnik po pierwszej serii pozycja 8. No i Maciej Bierut tutaj na pewno będzie miał potencjał na dobry rezultat. Zobaczymy, jest już w powietrzu Maciej Bierut, dosyć dobrze to wygląda, pewne lądowanie, tam ostatecznie były jakieś drobne zawahania, drobne problemy przy tym odjeździe. No ale skok będzie oczywiście zaliczony jako ustany, a być może tutaj nawet sędziowie uwzględnią to jako telemark. Całkiem dobra odległość, 13,5 metra, no czy uwzględnił był to jako telemark? Raczej nie. Raczej to było takie klepnięcie na dwie nogi, natomiast no zobaczymy jeszcze tutaj. Pozostawmy to dla interpretacji dla sędziów. Jako skok ustany zostało to zliczone, no ale dobra odległość i w pierwszej, i w drugiej serii i oczywiście przekłada się to na dosyć pewne prowadzenie. Teraz dla Bieruta. No i Krzysztof Leśniak, zawodnik, który skoczył już 14 metrów w pierwszej serii. No i zajmuje po niej miejsce 7. Zobaczmy na tego doświadczonego zawodnika, czy zawalczy o wyższe miejsce. I to jest skok powyżej 14 metra, więc wielkie brawa. Wielkie brawa, 15 metrów, a zatem to jest odległość, która być może będzie go plasować może nawet w czołowej piątce tych zmagań. Zobaczmy jeszcze w powtórce, no lądowanie też bardzo ładne. Czy zostanie to uznane jako telemark? Zaraz zobaczymy. No ale tutaj też nie było mowy ani o podpórce, ani o upadku. Jest dodatkowe 5 punktów za telemark i z notą 130 punktów Krzysztof Leśniak w tym momencie obejmuje prowadzenie. No a przed nami zawodnik, który może skoczyć za chwilę dobrze. Paweł Toborek po pierwszej serii na pozycji 6, 14 metrów. W niej skoczył Paweł i zobaczymy jak to będzie wyglądać w tej sesji finałowej. Jest faworytem i to jest skok dobry, ale problemy przy lądowaniu, stracił równowagę. Trochę tak niespokojnie podszedł do tego lądowania. Odległość dobra, więc wypełnia rolę tego tutaj pretendenta do uzyskiwania dobrych wyników. Ale niespokojny lot już od początku. Intensywnie pracował rękami, no i te lądowanie, no właśnie, to chyba będzie zaliczone jako upadek, tak mi się wydaje. 14 metrów, raz jeszcze tutaj przytoczmy. Odległość jednak nie, jednak skoku ustany, więc ten upadek najwyraźniej już był za linią sędziowską. No i prowadzenie w tym momencie dla tego zawodnika. Kolejny z bracikania, 13,5 metra w pierwszej serii. No i zobaczymy, czy zawalczy tutaj o wysoką lokatę. Dobry skok, ale przed 14 metrem. Do tego pewnie ustany, więc tutaj będą także wysokie oceny. 13,5 metra, więc pół metra zabrakło do tego punktu P, czyli do 14 metrów. To jest ta niebieska linia namalowana na igelicie. Zobaczymy jak lądowanie, no... Czy to był telemark? Nie powiedziałbym. Zobaczymy jak to ocenią tutaj organizatorzy. Aktywnie również pracował tutaj rękoma. Jest po prostu skok ustany. No i trzecie miejsce w tym momencie zajmuje ten młody zawodnik. No i zobaczymy jak będą skakali następni. Następki w tym Mateusz Białas w pierwszej serii, no kapitalna odległość, 17 metrów. To na pewno stawia go w gronie tych faworytów tutaj nie tylko do uzyskiwania wysokich miejsc, ale także do walczących o może nawet rekord tego obiektu. Ależ wynik, ależ rezultat Mateusza Białasa, no to będzie rezultat. Może w granicach 20 metrów, jak mi się wydaje. 18,5, więc zabrakło zaledwie 1,5 metra. No to był skok naprawdę bardzo, bardzo dobry, ależ wyszedł w powietrze
idealnie Mateusz Białas i leciał później daleko, daleko i zakończyła się ta próba na naprawdę spektakularnej odległości 18,5 metra Mateusza Białasa. Zakończony ten skok podpórką odjęte, więc punkty za styl, natomiast wynik naprawdę rewelacyjny na prowadzeniu, natomiast trochę punktów to mógł stracić przez te lądowanie. Świetny skok, no a przed nami walka o medale. Grzegorz Sewioło. I teraz zobaczmy, czy zawalczy o medal. Grzegorz Sewioło już w powietrzu! Jaka to będzie odległość? Rewelacyjna! To jest również skok w granicach rekordu skoczni. Jaka to była odległość? 18,5 metra również. Do tego świetnie wylądowany. Będą tutaj także wysokie oceny. Czy uzyska dodatkowe 5 punktów za telemark? No zaraz się przekonamy. Piękny skok, świetna odległość i skok ustany. To może być nawet atak na zwycięstwo w tych zawodach. Fantastyczny skok Grzegorza Sewioło, piękna pozycja w locie. Ten styl V niczym Martin Koch lub Michel Neumayer i jest, proszę Państwa, pierwsze miejsce, 157,5 punktu. Ocen za telemark nie ma, ale skok, który może zagwarantować mu nawet zwycięstwo. Ależ próba, ależ emocje nam się tutaj robią. A przecież jeszcze przed nami dwóch znakomitych skoków. Na początku Emil Kantorosiński, znający ten obiekt w pierwszej serii znakomicie, bardzo daleko skoczył. Kantorosiński teraz też skacze daleko, teraz też wypełnia rolę tego faworyta. Ależ tutaj mamy finish, ależ tutaj mamy końcówkę tych zmagań. No i Emil Kantorosiński tutaj również 18,5 metra, więc po raz kolejny już taka odległość jest uzyskiwana w trakcie tego konkursu. Warto tutaj zaznaczyć, jak to lądowanie wyglądało, chociaż to będzie chyba podpórka, tak mi się wydaje. Uznana ten skok, no zobaczymy, za chwilę zobaczymy. Miał przewagę nad Grzegorzem. Więc zobaczymy, jak to zostanie ocenione, jaka będzie końcowa ich nota. No będą niezwykle blisko, Ależ co jeszcze bardziej potęguje te emocje. To 57,5 ex aequo. Ex aequo, szanowni państwo, są ci zawodnicy, a więc co za emocje, ależ i emocje. co za walka tutaj. A przed Ale nami kto jeszcze wygra? Malawski. Jakub Malawski, 18,5 metra w pierwszej serii, to był rekord. Teraz ten rekord wyrównali zarówno Kantorosiński, jak i Sewioło. No i zobaczymy, czy postawi kropkę na D, czy będzie chciał tutaj zawalczyć o zwycięstwo. Jakub Malawski już jest na belce, czeka tylko na sygnał. I patrzmy, rusza! Malawski! Czy wygra dzisiejsze zmagania? Piękny skok! Ależ tutaj odleciał! To jest skok chyba w granicach rozmiaru skoczni. W granicach 19 metrów. Emil Kantorosiński już podbiegł. I Jakub Malawski powinien to wygrać. Zobaczymy, jak to zostanie ocenione przez organizatorów. Jaka to była odległość. Szanowni Państwo, czekamy z niecierpliwością na pomiar. Czy to było 18,5 metra, a może dalej? Zobaczmy w powtórce. Piękny skok, piękna pozycja tutaj w locie i skok chyba, no podparty, więc będzie miał odjętych 5 punktów. Przede wszystkim pytanie, czy to jest nowy rekord obiektu? Świetny skok Jakuba Malawskiego, 19 metrów, proszę Państwa! Mamy nowy rekord skoczni, tylko pytanie, czy zostanie uznany? Mamy zwycięzcę, Jakub Malawski, 162,5 punktu. Mamy także informację o tym, że rekord został uznany za oficjalny rekord skoczni w Bogdanówce. Jest zwycięstwo Jakuba Malawskiego. Ależ finish, ależ końcówka, no przecież to były zawody naprawdę kapitalne do oglądania. Mamy dwóch zawodników na jednym miejscu. Na pozycji drugiej mamy zawodników ex aequo, mamy nowy rekord skoczki, no po prostu zawody, które chciało się oglądać, a ta końcówka po prostu była jedną z lepszych wydarzeń tutaj i w Bogdanówce, ale w ogóle jeżeli chodzi o historię po prostu skoków narciarskich, no kapitalne zmagania, tak to trzeba powiedzieć. Całościowo te 26 skoków w pierwszej serii, 25 skoków w serii finałowej, no i przede wszystkim te skoki ostatnie, no to było coś, co oglądało się kapitalnie. 3 odległości 18,5 metrowe, jedna 19-metrowa. Zwycięzcy dzisiejszych zawodów Jakuba Malawskiego. Piękne zawody. No i tutaj Bogdanówka po raz kolejny pokazuje, że mimo tego, że jest to może miejsce niekoniecznie znane na mapie skoków narciarskich, to aspiruje ku temu, żeby być jednym z najlepszych zawodów w całej historii, w całym sezonie właśnie tej dyscypliny.
Tymczasem mamy dość ciekawą informację, ponieważ jak dobrze wiemy, zawody wygrał Jakub Malawski, drugie miejsce ex aequo zajęli Grzegorz Sewioło i Emil Kantor-Osiński, natomiast organizatorzy zadecydowali o przyznaniu trzeciego miejsca Mateuszowi Białasowi. Także jak doskonale wiemy, zazwyczaj jest tak, że w momencie, kiedy mamy dwa drugie miejsca, no to automatycznie zawodnik następny zajmuje miejsce czwarte. Tutaj postanowiono wpuścić Mateusza Białasa na podium, a więc już za niedługo ujrzymy 4 zawodników stojących na tym przysłowiowym pudle. 22 miejsce Jan Żółty. Ostatni. Co za emocje, co za walka, co za finish. Kończymy konkurs w Bogdanówce. No naprawdę musisz, Arturze, przyznać, że to był konkurs godny oglądania i naprawdę chciałoby się takich skoków i konkursów i emocji no w zawodach już tych wyższych rangą Pucharze Świata, chociaż mówię wyższych rangą, a przecież tutaj Bogdanówka pokazała, że też może być naprawdę fantastyczna do oglądania. Bardzo dziękujemy Państwu za oglądanie z nami tego konkursu. Mam nadzieję, że ten komentarz nasz się podobał i Państwo będą podczas tych następnych konkursów Bogdanówki z nami, a komentowali dla Państwa Artur Zięba i Patryk Paradowski. Dziękujemy Państwu.
zawody były fantastyczne i naprawdę żałujcie, że was tutaj nie było na żywo pod skocznią, bo naprawdę atmosfera była tutaj fantastyczna. Zawodnicy naprawdę dopisali świetnymi odległościami. Oglądaliśmy chyba 4 rekordy skoczni, co się chyba tak naprawdę nie zdarza w zawodach Pucharu Świata przy tej obecnej zasadzie safety first, a tutaj w Bogdanówce są takie zasady, jakie są. I było safety. Było safety, ale jednocześnie były wielkie emocje, więc panie Perktile, da się, da się. Dokładnie. Więc panowie z FIS-u mogą się uczyć tutaj od organizatorów w Bogdanówce. Dobra, i właśnie tutaj w nawiązaniu do tych odległości, które były bardzo dalekie, mamy bardzo ciekawą sytuację, bo jak mogliście zauważyć, jak oglądaliście poprzedni film, Emil, no w treningach było w okolicach 15 metrów, a na zawodach 18,5 czy 19? 18,5? Ja po prostu tutaj Szymona robiłem w bambuko. Ja mu tak pokazywałem, że skacze średnio, żeby się bardziej zaskoczył, a jednocześnie, żeby zawody zyskały na takiej niespodziewalności, żeby tu było coś... Nie no, a tak serio to po prostu nie wiem, co tu się stało, ale jestem tak zadowolony, po prostu... Świetne emocje, świetne zawody. Dalej do mnie nie dociera co tu się stało, mimo że minęła już godzina. Ale działo się i warto zobaczyć je w całości. Właśnie, a jeszcze może zapytamy Jakuba. Powiedz mi może, co czułeś, jak skakałeś, bo ty chyba pobiłeś rekord odległości. Nie wiem, czy to był rekord skoczni, bo tam chyba była podpórka, ale 19 metrów, tak? Czy dobrze pamiętam? Tak, 19 metrów. 19 metrów, lot taki. Czy to, powiedz mi, czy to już jest takie uczucie, że faktycznie czujesz ten opór powietrza i taki lot, czy jeszcze jest to trochę za mała skocznia? Jeszcze jest to trochę za mała skocznia, żeby faktycznie poczuć ten opór powietrza. A co się działo podczas tego skoku, szczerze ci powiem, nie pamiętam. Jak się wyłączyłem na górze tutaj, żeby się po prostu skupić na tym, co zrobić, wybiłem się, lecę i mam takie, o, trzeba lądować. I dlatego tak trochę wyjechałem na tych plecach. A tak to ja nie wiem, co czuć. Po prostu lecisz i cię to, cały ten doping, cały ten hałas po prostu cię niesie do góry. I jeszcze chciałbym tutaj tylko dodać dla ludzi, którzy nie wiedzą, że ogólnie Jakub, mój przyjaciel, wiadomo, wygrał, ale co ciekawe, na godzinę przed zawodami cały mój sprzęt po prostu się rozleciał, wszystko się porozrywało, przestawało działać i Jakub użyczył mi swój, akurat w nartach swoje, ale buty, zaraz po moim skoku musiały szybko trafić do Jakuba i Jakub na nich oddawał skok, także moje drugie miejsce zawdzięczam tutaj Jakubowi, bo bez twojego sprzętu, bez twoich butów Dziękuję bardzo. nie wyskakałbym tego, więc myślę, że może to jest ta tajemnica tego drugiego miejsca. No, Kto wie? Kto wie, Kto może wie. jakaś Moje buty- moc przenoszona przez buty, nie? Tak. Moje buty ci dobrze służą. Buty Dobrze. niczym Aman w Vancouver w 2010 roku. Dokładnie tak. No. Właśnie. No dobrze, no to co? Naprawdę chcemy wam bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować i oczywiście chcę podziękować wam wszystkim widzom, którzy oglądacie nasz kanał, którzy wpłacaliście na przykład na zrzutkę pieniądze, by wspomóc nasz projekt. No i oczywiście sponsorom, których cała lista jest oczywiście w opisie i pewnie będzie na końcu filmu, bo naprawdę, gdyby nie to, te zawody, ta skocznia, to wszystko nigdy by nie powstało, to nigdy by się nigdy nie odbyło. No i co? Przede wszystkim nigdy by się nie odbyło i nigdy by nie powstało, gdyby nie ten pan, który tak naprawdę od zera, nie tylko tutaj, ale i tam, i no robi tą skocznię, robi ją już długo. Wiadomo, wy tutaj oglądacie, za co bardzo wam dziękujemy, ale ten pan od zera zrobił to wszystko i to mu należą się największe gratulacje, podziękowania. Tutaj od nas, ode mnie szczególnie naprawdę, Szymonie, jesteś wielki. To co robisz, to jak promujesz amatorskie skoki narciarskie jest dla mnie niesamowite i naprawdę mam nadzieję, że dzięki takim ludziom jak Szymon więcej takich skoczni powstanie. No i co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? No nie, coś Musicie być, niesamowitego. jak coś ktoś nie był, to niesamowitego. naprawdę musicie być następnym razem. Dokładnie Obowiązkowo. tak, obowiązkowo, nie ma innej opcji. Tak. No i co, w tej świetnej, miłej atmosferze kończymy ten konkurs, cały konkurs, ale Smutno jeszcze, aż się zrobiło. jeszcze nie kończymy tak naprawdę tej zabawy, no bo tutaj na skoczni jest jeszcze taka
imprezę, takie można powiedzieć after party. Dokładnie tak. Także to też będzie na pewno następnym razem, więc kto nie był, to jeszcze raz naprawdę zapraszamy, bo tutaj nie tylko soki, ale też zabawa, tak. I miejmy nadzieję, że spotkamy się następnym razem w tym samym gronie. Jeszcze większym. Jeszcze Tak, jeszcze większym. No bo przecież wy będziecie. No tak. Także dziękujemy wam wszystkim za oglądanie tego filmiku, za kibicowanie nam i za wspieranie tego, co robi tutaj Szymon. Właśnie.